Cześć, witajcie w mojej pracowni. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić burzę szalonych loków na prostych, długich, ciężkich włosach. I jeśli ten tutorial Wam się spodoba, zapraszam serdecznie na szkolenie InstaHair, na którym nauczycie się 5 właśnie takich super efektownych instagramowych fryzur, które są bardzo spektakularne, a jednocześnie bardzo proste w wykonaniu. Do tego dochodzą jeszcze 2 sposoby przygotowania włosów do upięć, także takich 7 lekcji w ramach tego szkolenia będziecie mieć. Szczegóły znajdziecie pod linkiem poniżej, a teraz przechodzimy już do naszej dzisiejszej burzy włosów. Zobaczcie, mamy bardzo długie, proste włosy. Będziemy na nich tworzyć burzę loczków. Wydzielę sobie przedziałek, zrobię go na boku, żeby łatwiej mi się kręciło. Podzielę sobie włosy na sekcje. Oddzielam sobie sekcje nad uszami, po obu stronach głowy. Wybieram pierwszą warstwę tuż nad karkiem. Będę kręcić włosy na lokówce o średnicy 19 mm. Zaczynamy oczywiście od termoochrony. Ja będę ją nakładać warstwami. Na każdą poszczególną warstwę będę nanosić produkt termoochronny tuż przed samym kręceniem. Termoochronę możecie też nałożyć od razu na całość włosów, jak Wam wygodnie. I to nie musi być spray, to może być termoochrona w kranie, taka jaką lubicie. Wyczesuję. I jeszcze jedna sprawa, żeby skręt dobrze nam się trzymał, żeby był trwały. Każdą warstwę przed kręceniem będę spryskiwać lakierem. To jest lakier mocno utrwalający, ale tu pryskamy nim bardzo delikatnie i też wyczesujemy dokładnie, żeby włosy były całkowicie suche, zanim przejdziemy do kręcenia. I teraz możemy już kręcić. Tak jak mówiłam, używam lokówki o średnicy 19 mm. Będę kręcić włosy na płasko. Wybieram nieduże pasemka. To jest ważne, jeśli chcemy uzyskać super skręt i super objętość, żeby te pasma nie były za grube. Kręcę je na płasko, od samej nasady, jak blisko tylko mogę tutaj się zbliżyć. Ściągam z lokówki. I teraz kolejny trik na to, żeby loki były super trwałe i objętościowe. Przypinam ten loczek za pomocą klipsa tuż przy nasadzie. I zostawiam go w tej formie do ostygnięcia. Jeśli utrwalimy skręt w takiej postaci, to on będzie o wiele trwalszy. I w ten sposób będę się poruszać dalej. Wybieram pasma zbliżonej szerokości. Nakręcam. I teraz tak. Jeśli chcemy uzyskać bardzo naturalny efekt i bardzo dużą objętość, kręcimy pasma w różnych kierunkach. I to najlepiej, żeby pamiętać raz w jedną, raz w drugą. I potem, kiedy przejdziemy już do kolejnej warstwy, dobrze jest kręcić w przeciwnym kierunku niż warstwa poniżej. Wtedy poszczególne loczki będą się o siebie opierać, nie będą się scalać, nie będą tak wchodzić w jeden loczek, 2 warstwy, tylko jedna warstwa będzie się opierała na drugiej, więc fajnie jest zwrócić uwagę, w którą stronę był kręcony loczek poniżej, żeby ten powyżej zakręcić w przeciwnym kierunku. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I kolejne pasemko. Kręcę na płasko, ponieważ chcę uzyskać efekt loków, a nie fal. Mamy pierwszą warstwę, wydzielam drugą warstwę i całą głowę będę kręcić w ten sam sposób. Czyli warstwa po warstwie. Najpierw termoochrona. Następnie lakier dla utrwalenia. Ok, mamy nakręconą całą głowę i teraz możemy przejść do rozpuszczania. Zaczynamy od dolnej warstwy i ja tutaj będę pracowała ze sprayem teksturyzującym. Będziemy spryskiwać każde pasemko i dodawać mu objętości. Zobaczcie, jakie zrobiły się super sprężynki. Właśnie dzięki temu, że użyłam lakieru na początku i że przypięłam klipsami loczki w miejscu, teraz będą naprawdę fajne, sprężyste i pełne objętości.
Każdą z tych sprężynek będę sobie rozdzielać na kilka mniejszych, bo nie chcę mieć takich spiralnych loczków komunijnych, tylko chcemy mieć naprawdę burzę szaloną włosów. I najprostszy sposób, żeby sobie radzić z tymi sprężynkami jest taki, że przyczesuję je delikatnie palcami i jednocześnie spryskuję sprayem teksturyzującym. Jak gdzieś zgubimy skręt, to sobie go na palcu przeciągamy jeszcze raz. I jak się gdzieś spuszczą włosy, to też na palcu przeciągam. I żeby dodawać fajnie objętości włosom, podczas kiedy je rozpuszczamy, możemy przeciągać je trzymając tak mniej więcej prostopadle do głowy, czyli nie ciągniemy w dół, tylko ciągniemy mniej więcej pod kątem 90 stopni od nasady, jednocześnie pryskamy i wtedy dodajemy objętości od samej nasady i spray się dostaje we wszystkie zakamarki włosów. Zobaczcie, super objętość nam się robi. Jeśli na przykład spuszczą Wam się końce, to możecie sobie na dłonie nałożyć kropelkę jakiegoś kremu wygładzającego, albo nawet na błyszczacza, chociaż raczej pracowałabym z kremem, i przeciągnąć właśnie tak samo, jak ja teraz robię na palcach loczki właśnie z odrobiną takiego produktu. A to też możemy zrobić już na sam koniec. Zdradzę Wam teraz taki trik na to, jak uzyskać świetną objętość w przypadku loków, zwłaszcza właśnie w tych spodnich warstwach, bo to jest ważne, że te warstwy, które są pod spodem, budują nam objętość dla całej fryzury. I tutaj te włosy nie muszą być tak idealnie wyczesane, tutaj może być troszeczkę więcej bałaganu, ale właśnie dzięki temu budujemy sobie tą bazę objętości. Także super sposób na to, żeby tą bazę przy nasadzie pod spodem sobie zbudować, jest taki, że bierzemy poszczególne loczki, pojedynczy loczek, trzymamy go za końcówkę lekko i drugą dłonią ściągamy objętość do góry. Zobaczcie, tu trzymam za cieniutką końcówkę, a drugą dłonią ściągam objętość do nasady. I utrwalam sobie to od razu lakierem. I zobaczcie, jak fajnie nam się ta objętość tworzy właśnie tu. Bo chodzi o to, żeby objętość nie zjechała nam do dołu, tylko żeby była taka fajna, sprężysta naokoło głowy. A nie, że przy głowie mamy płasko, a tutaj mamy taką płetwę rozchodzącą się z włosów do dołu, bo to nie wygląda ładnie. Także jeszcze raz, bierzemy loczek i ściągamy go do góry. I tutaj tworzy się troszkę bałagan przy nasadzie. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, możemy to zrobić mocniej lub delikatniej, ale ten bałagan będzie przykryty przez kolejne warstwy. Także jak widzicie, naprawdę fajnymi, prostymi trikami można osiągnąć super efekty. No i zobaczcie, tutaj jak jesteśmy już mniej więcej na koronie głowy, możemy sobie dodawać troszeczkę objętości przy nasadzie. Używam do tego znowu sprayu teksturyzującego, pryskam na nasadę i bardzo delikatnie papiruję przy samej nasadzie. Ja tego nie będę robić u mojej modelki, bo widzę, że jej włosy nie potrzebują dodatkowej objętości. Pięknie się układają, ale chciałam Wam tylko pokazać, jak to zrobić. Pamiętajcie, żeby nie tracić objętości, te wszystkie pasma, które są na szczycie głowy, pryskamy też od spodu, ale zobaczcie, że one już same z siebie są bardzo ładnie podniesione, bo jeśli kręcimy włosy od samej nasady, to one pięknie od tej samej nasady nam się odbijają i ta objętość po prostu jest. I zobaczcie, teraz kiedy wszystkie włosy mamy już ładnie ułożone, każdy loczek jest utrwalony, użyję jeszcze odrobineczki kremu wygładzającego. Rozcieram krem w dłoniach i przeciągam po końcówkach, na przykład tam, gdzie są spuszczone, zwłaszcza też z przodu, przy twarzy, to jest ważne, żeby tutaj zachować estetykę, więc takimi kilkoma kropelkami kremu sobie powygładzamy jakieś tam spuszczone miejsca. Zobaczcie, tu przy samej twarzy sobie przeciągamy kremem, żeby te loczki przy twarzy nie były spuszczone, żeby te końcówki były ładnie zdefiniowane. Dzięki temu, że utrwalaliśmy każdy loczek z osobna, ta fryzura jest mega sprężysta, te loczki żyją dosłownie, one będą takie pełne życia, energicznie będą się ruszać razem z naszą klientką.